Dzień dobry Państwu. Zapraszam na cykl rozmów o polskich miastach przyszłości. A to wszystko na zaproszenie grupy Saint-Gobain. Jak nam się będzie pracowało w tych oby jak najbardziej inteligentnych miastach przyszłości? Jesteśmy w stanie się szybko dostosować do zmieniających się uwarunkowań. Ty to jesteś urodzony optymista, naprawdę. Podziwiam Cię. Naszym gościem będzie Szymon Ciupa, który od kilkunastu lat zajmuje się właśnie nimi i w teorii i w praktyce prowadzi liczne projekty. Jest wybitnym ekspertem w tej dziedzinie. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dariusz Bugalski i mam przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę o inteligentnych miastach, o tym jak nam się będzie pracowało w polskich miastach za 30 lat mniej więcej. A naszym gościem jest Szymon Ciupa, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Od kilkunastu lat koordynuje, tworzy projekty, współpracuje z wieloma polskimi miastami, jest także twórcą bloga. Dzień dobry Państwu i dziękuję za zaproszenie. Szymon, powiedz, Smart City, bo to tak się też mówi, prawda? Jest też polska wersja inteligentne miasta. Podstawowe skojarzenie jest takie, że to jest technologia, rozbuchana, wyrafinowana technologia. To nie tylko o to chodzi, ale właśnie powiedz, co to znaczy Smart City? Jaka to jest definicja? Co to takiego jest? Moja ulubiona definicja miasta inteligentnego brzmi mniej więcej tak, że jest to innowacyjne, zrównoważone miasto, które wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne, organizacyjne, zarządcze po to, żeby poprawiać jakość życia mieszkańców oraz, co bardzo ważne w dzisiejszych czasach, wykorzystują te narzędzia po to, żeby poprawiać konkurencyjność miast. Czyli miasta konkurują o firmy oczywiście, ale przede wszystkim o mieszkańców. Wchodzimy myślę w taki etap rozwoju, że to ludzie będą świadomie podejmować decyzje, gdzie chcą mieszkać, gdzie ta oferta usług, przestrzeni jest lepsza. I co bardzo ważne, ten rozwój, o którym mówię, stosowanie również narzędzi technologicznych czy pozatechnologicznych ma się odbywać w zgodzie z już powiedzmy utrwalonymi w debacie publicznej zasadami, poszanowaniem środowiska, ochroną wartości społeczno-kulturalnych, no i oczywiście zgodnie z rozwojem gospodarczym, żeby zasobów, których mamy ograniczoną ilość, starczyło i dla nas, i dla przyszłych pokoleń. Wszystko, co robią miasta, ma służyć mieszkańcom. Chodzi o to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania, no, ponieważ zakładamy, że mieszkańcom zależy na miastach. Są do tego też bardzo ciekawe narzędzia, które w Polsce zostały wdrożone przez zaledwie 2-3 miasta. To są laboratoria miejskie. Co to znaczy? To jest taka instytucja, która z jednej strony buduje świadomość pewnych nowoczesnych rozwiązań, moderuje dyskusję o mieście, podnosi świadomość zarówno władz miasta, jak i mieszkańców, ale z drugiej strony jest to przestrzeń fizyczna, gdzie można się spotkać, porozmawiać, gdzie są testowane różne rozwiązania, nowinki, trendy, identyfikowane są potrzeby zastosowania konkretnych rozwiązań, czy to technologicznych, czy to pozatechnologicznych. I właściwie realizowane są pilotaże, które łatwo odpowiadają na pytanie, czy warto zainwestować w jakąś technologię, warto zainwestować w jakieś rozwiązanie organizacyjne, czy przyniesie efekt. No bo wiadomo, jeżeli mamy coś wdrożyć w mieście 100, 200 czy kilkuset tysięcznym, no to ani to nie będzie pewnie tanie, ani nie będzie łatwo do wdrożenia. Więc jakby Urban Lab... To jest taki startup jakby, tak? Coś To jest takiego. taki inkubator trochę Inkubator. pomysłów, który też ma łączyć różne środowiska. To jest bardzo ważne. Czyli miasto ma być taką pewną platformą, która ma pośredniczyć we współpracy mieszkańców, administracji, przedsiębiorców, właśnie startupów, środowiska naukowego, uczelni wyższych, dzięki czemu ta lokalna gospodarka i ten rozwój społeczno-gospodarczy ma iść do przodu. Mówi się o różnych fazach rozwoju Smart Cities. Mówi się o Smart City 1, 0, 2, 0, 3, 0 i tak dalej. Za 30 lat to będzie ile? Ja nie mam takiego poczucia, żebyśmy byli w jakichś fazach Smart Cities. Oczywiście z perspektywy takiego obserwatora zewnętrznego można identyfikować, co było motorem
rozwoju czy myślenia o inteligentnych miastach, jak to było postrzegane. W tej fazie pierwszej motorem były korporacje technologiczne. W tej fazie drugiej samorządy czy administracja lokalna. W trzeciej już większy nacisk na mieszkańców. Powinniśmy integrować rozwój czy zarządzanie miastami. Powinniśmy analizować dane, myśleć o tym, jak decyzje poszczególne wpływają na inne decyzje, na inne komponenty zarządzania miastem i powinniśmy traktować ten zrównoważony rozwój priorytetowo. To wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w duchu smart cities. No, dokładamy technologię, ale technologia nigdy nie może i nie powinna być celem samym w sobie. Technologia jest narzędziem do tego, żeby w miastach żyło się lepiej i żeby były łatwiej zarządzane. A czy będą w ogóle jakieś nieinteligentne miasta? I to jest za 30 lat, bo to być może inaczej się już nie da. Niestety albo stety, wszystko zależy od ludzi. I to też, że ktoś wdroży jakąś technologię, jakieś rozwiązanie, to nie znaczy, że to miasto staje się inteligentne. To może inaczej. To znaczy może będą inteligentne, bardziej inteligentne będą być może metropolie, a mniej inteligentne będą miasta średniej wielkości albo małe miasta. Może tak będzie? Nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że wbrew pozorom tak nie będzie. Bardzo często średnie miasta, średnie miasto to jest 200, nawet 300 tysięcy mieszkańców, są bardziej zwinne, a ta zwinność jest niezbędna do tego, żeby... Co to znaczy w tym wypadku? Zwinność, czyli są w stanie lepiej reagować na sytuację zmieniającą się, dostosować się organizacyjnie do wyzwań, wdrażać rozwiązania szybciej i krótsza jest ścieżka decyzyjna. Na przykład Rzeszów, na przykład teraz próbuję, nie wiem, czy trafiam w tarczet, bo to próbuję tak. To znaleźć są te tego typu inteligentne miasta polskie dzisiaj. Gliwice, Gliwice, Gdynia, Gliwice. tak? Dokładnie. To są właśnie takie Kielce moje rodzinne. Kielce Mam nadzieję, twoje że rodzinne. będą też A takie miasto jak mój rodzinny Augustów, na przykład takie małe miasteczka 20-30 tysięcy mieszkańców. A tu może cię zadziwi, ale Augustów bardzo ciekawy projekt smart city'owy zrobił jakiś czas temu. Miód na serce. Związany Jakie? z zarządzaniem mobilnością, identyfikacją legalnych, nielegalnych miejsc parkingowych, wprowadzaniem Stałem się ofiarą tego, ale tego projektu raz. To nawet nie chodzi pewnie o samą kontrolę, ale o wprowadzeniu zrównoważonych planów mobilności, czyli jakby przedefiniowaniu tego, jak powinniśmy się poruszać po mieście, żeby to było wygodne i żeby to było bezpieczne, żebyśmy się mogli efektywnie przemieszczać z jak najmniejszym negatywnym wpływem na środowisko. Więc mówimy o pewnym transporcie intermodalnym, czyli niekoniecznie trzymamy się jednego środka transportu, mogę sobie dojechać tramwajem, autobusem, przesiąść się na hulajnogę, może na rower publiczny, albo część trasy przejść pieszo. Pokażę przykład Jaworzna. To jest polskie miasto na Śląsku. Na Śląsku, tak. Które totalnie pod prąd, kilkanaście lat temu opracowało plan zrównoważonej mobilności. Był to okres, kiedy były dostępne środki unijne. Wiele miast wspierało czy budowało wręcz arterie, autostrady przez środek, kilkupasmowe drogi i tak dalej. Jaworzno poszło w drugą stronę. Chciało wypchnąć ruch z centrum, chciało poprawić na bezpieczeństwo i w ramach między innymi tego programu opracowało program Wizji Zero, czyli chcieli, żeby nikt nie zginął na drogach w ciągu roku. No i co? Udało im się to. Dzięki temu, że zaczęli przebudowywać ulice, przebudować przestrzeń miejską, często sceptycznie na nich patrzono, też w debacie publicznej, szczególnie jakby w mediach takich ogólnokrajowych nie byli, byli przedstawiani jako ci, którzy gnębią kierowców. Natomiast okazało się, że poprawiło się bezpieczeństwo, jakość przestrzeni publicznej, wiele dróg zostało uspokojonych. No i teraz okazuje się, że to oni mieli rację, tak? Czyli z jednej strony przebudowali tą infrastrukturę, a z drugiej strony chociażby wprowadzili bardzo tani bilet roczny na komunikację publiczną. Miasto jest pewną wypadkową wielu interesów. To znaczy nie może być narażone na to, że jakby słucha tylko jednej strony, musi te interesy wyważać. W związku z tym chociażby presja ruchów miejskich, często uważana za zbyt radykalną, też ma sens. I miasto powinno pogodzić różne interesy, mając pewne pryncypia z tyłu głowy. To znaczy to są jasne wartości, których moim zdaniem o których nie można zapominać, jeżeli mówimy o nowoczesnym mieście, związane właśnie z zrównoważonym rozwojem, ze rozwojem społecznym, z przestrzenią publiczną, z ochroną środowiska, z właśnie taką rezyliencją, czyli budowaniem miasta odpornego
nie tylko na zmiany klimatyczne, ale też na pewne trendy związane z rozwojem społecznym. Wspomniałeś o kryzysie klimatycznym. Nie sposób o tym nie powiedzieć więcej. Jak się to ma do idei smart city, czy inteligentnego miasta? Miasto inteligentne z jednej strony ma wykorzystywać te nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania też pozatechnologiczne. Pokazuje również to, że mamy spojrzeć na miasto szeroko, jako całość. Tak. I to się okazuje, że to jest jakby kluczowe z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu, ponieważ problemy zaczynają się chociażby już na etapie planowania przestrzennego, które w Polsce jest w dosyć dużym kryzysie. No tak, się wiesz, ma do ale te tego- miasta już są. To już się nie da tego zbudować od początku. Nie da się Trzeba zbudować. jakoś poprawić. I teraz tak. co da się poprawić i jak? I to jest bardzo duża wartość miast europejskich, że one już są, że one się rozwijały przez lata. No, Nie są pewnie, że budowane tak. gdzieś tak jak w krajach arabskich czy w Azji, że zbudujemy sobie smart city gdzieś na korzeniu. To nie zadziała. Jeszcze nigdy nie zadziałało i nie zadziała. Natomiast możemy te miasta poprawiać. Oczywiście, że tak. Miasta przyjazne do życia, które będą bardziej odporne, to przede wszystkim miasta zielone. Dzięki czemu obniża się temperatura w mieście. Możemy, jeżeli jest powierzchnia biologicznie czynna, na większą skalę, te miasta są bardziej chłonne. Jest taka koncepcja miasta gąbki. Tak? Czyli to jest właśnie tak, że jak pada deszcz taki normalny, to miasta sobie z tym radzą, ale jak jest nawałnica, to już żadne miasto sobie z taką ilością wody nie poradzi. W związku z tym powstała też taka koncepcja miasta gąbki, że powinniśmy retencjonować wodę na budynkach czy z dachów budynków. To jest ma wartość finansową również taka woda. Czy kwestie zbiorników retencyjnych, czy mini ogrodów, mini parków kieszonkowych, żeby tam, gdzie ten beton nie jest konieczny, czy ten asfalt nie jest konieczny, no to żeby jednak ta jakaś retencja była. Środowisko, w którym się żyje, ma ogromny wpływ na naszą jakość pracy, którą wykonujemy. To znaczy, jeżeli sobie nawet weźmiemy taką przestrzeń miejską pozbawioną drzew, zieleni, no tam jest po prostu gorąco, nikomu się nie chce pracować. Rozmawialiśmy o tym, jakie szanse tkwią w tym rozwoju inteligentnych miast, smart cities. Będę mówił inteligentnych miast jako syn polonistki, dobrze? To Jasne. jakoś łatwiej mi to przechodzi przez usta. To teraz porozmawiajmy o pracy. Zacznijmy od pandemii. Co pandemia nam pokazała, co unaoczniła? No, pandemia pokazała moim zdaniem przede wszystkim to, że jesteśmy w stanie się szybko dostosować do zmieniających się uwarunkowań. Również miasta jako Ty to instytucje. jesteś urodzony optymista, naprawdę. Podziwiam cię, że znajdujesz tę Jestem, jasną tak. stronę mocy. Jestem optymistą, ale pokazało, mogę oczywiście powiedzieć i tak jest, że obnażyło pewne problemy. Nie, no idźmy pewne w tę jasną braki. stronę. I, światłu. I tak było, ale mam nadzieję, że miasta stąd wyciągną wnioski. Jeżeli sobie się zastanowimy, jak wyglądały tam te pierwsze tygodnie, czy potem jak się musieliśmy dostosować, czego ludziom brakowało. Okazało się, że bardzo ważne jest, żeby przestrzeń publiczna w miastach była wysokiej jakości. Że no jednak jak mieszka się na betonowej pustyni, to i nie można gdzieś wyjechać dalej, bo musimy spędzać czas w mieście, no to jednak zauważyliśmy, że nie jest wystarczająca ilość zieleni. Czy miasto nie jest tak przyjazne, jak nam się może wydawało z perspektywy samochodu. W projektach urbanistycznych, w planach zagospodarowania przestrzennego pewnie tej zieleni teraz będzie więcej. Ale mówiąc o pracy, jak zmieniła się praca, jak zmieniła się... Zrobiliśmy kółeczko i... Tak, zmieniło się nasze życie od tej strony takiej, no powiedzmy codziennej, ale niekoniecznie spacerowej. Nastąpił niesamowity skok w poziomu cyfryzacji. Nie mówię może tutaj o tej cyfryzacji administracyjnej, ponieważ ona wymaga czasu i jeżeli jakieś miasto było nieprzygotowane od strony cyfryzacyjnej do pandemii, no to tego nie nadrobiło w kilka czy kilkanaście miesięcy, nie ma szans. Były takie miasta, które chociażby były przygotowane z edukacją zdalną, ponieważ uczyły uczniów korzystać z narzędzi cyfrowych zdalnej szkoły wcześniej, na przykład Rzeszów wspomniany. W końcu wiele z nas nauczyło się pracować efektywnie w sposób zdalny. Okazało się, że możemy pracować nie będąc na co dzień w biurze. Możemy sobie tym czasem jakoś dowolnie zarządzać, ale to też nie było łatwe. Jeszcze
Przed pandemią bardzo często wzbogacałem, powiedzmy, naszą atmosferę dwutlenkiem węgla, jeżdżąc na spotkanie, które trwało godzinę No tak. przez całą Polskę. Teraz okazuje się, że możemy zrobić telekonferencję. No już tak, na ale ulicy. powiedz, bo tu mówimy o inteligentnych miastach, ale to jest właściwie, wydawałoby się, że to jest gra między pracodawcą i pracobiorcą i to jest ich sprawa, tak? A czy miasta są aktorem w tej rozgrywce również? Miasta są aktorem właściwie we wszystkich aktywnościach, które się dzieją w mieście, ponieważ stanowią pewną platformę i budują pewien klimat. Czyli oczywiście możemy powiedzieć, że rola miasta to jest jakaś taka stricte administracyjna, natomiast tak nie jest, bo jeżeli zobaczymy, które miasta się rozwijają najbardziej dynamicznie, to okazuje się, że miasto w mniej lub bardziej subtelny sposób wspomaga pewne inicjatywy. Na przykład? No, na przykład stwarzając warunki dla młodych do zamieszkania, budując wysokiej jakości usługi publiczne. Czyli jeżeli jakby mieszkaniec aktywny, świadomy wie, że w danym mieście, na przykład średnim, nie metropolii, ma wysokiej jakości usługi administracyjne, zdrowotne, przestrzenie publiczne, edukacyjne, które są domeną miasta, no nie będzie chociażby skory do takiej dynamicznej przeprowadzki do metropolii. Z drugiej strony pracodawca w tym momencie wie, że ekspert, specjalista wysokiej klasy jest na wagę złota. W związku z tym zmienia się ta relacja, ponieważ niekoniecznie należy wymagać, czy trzeba wymagać, żeby ktoś zmieniał totalnie swoje życie, przeprowadzał się do metropolii. Bardzo wiele osób pracuje już w tym momencie zdalnie, odwiedzając siedziby swoich firm raz w miesiącu, raz na 2 tygodnie. No dobrze, ale tutaj widzę barierę jednak, no bo to jest raczej opowieść o takich młodych, wykształconych, być może tych bogatych, a nie tych starszych, mniej wykształconych albo wykształconych inaczej, nieosadzonych w tej cywilizacji cyfrowej, prawda, i może biedniejszych. Mam na myśli wykluczenie cyfrowe. No na pewno wykluczenie cyfrowe jest problemem, natomiast też żebyśmy zwrócili uwagę, że sporo się zmienia. Dużą pracę wykonały miasta w ostatnich latach, żeby chociażby młode pokolenie uczyć różnych rozwiązań, ale nie tylko młode pokolenie, bo też były organizowane w ramach współdziałania z miastem chociażby uniwersytety trzeciego wieku, gdzie te kompetencje cyfrowe były rozbudowywane. Miasta muszą większy nacisk jeszcze kłaść na rozwój tych kompetencji. Czyli jeżeli wdrażana jest nowa usługa, to dla mnie, dla osoby, która się zajmuje technologią, pewnie będę w stanie z niej skorzystać. Natomiast faktycznie osoby, które nie mają, nie pracują na co dzień z technologiami, powinny być nauczone, jak korzystać z tej usługi. Powinni być asystenci, chociażby cyfrowi. W Oslo, wdrażając usługi cyfrowe, jakby ma takich asystentów, pomaga ludziom korzystać. Na przykład ktoś przychodzi do urzędu, może skorzystać z pomocy takiego asystenta, żeby już następnym razem wiedzieć, jak to skorzystać. Samemu jest bardzo często po prostu trudno. I ta transformacja cyfrowa, my od niej nie uciekniemy. Jakby żyjemy w takich czasach i każdy woli zamiast stać w kolejce w urzędzie iść sobie na spacer. Musimy jednak bezpiecznie z tego korzystać i w sposób świadomy. Natomiast miasta nigdy nie mogą postawić na jeden rodzaj usług, czyli muszą świadczyć usługi z wieloma kanałami, nie mogą nikogo wykluczać. W związku z tym to nie jest tak, że miasto nagle przeniesie się do internetu, bo nikt tego właściwie nie chce. Chce załatwić sprawę, ale nie chce być zamknięty do tej formy. To chociażby konsultacja społeczna przez internet też nie zadziała. To musi jakby być wspólnie. Ponieważ ludzie potrzebują dyskusji, potrzebują przedstawienia argumentów w innej formie. Często przez internet ma to charakter zbyt uproszczony. To może pomóc, ale nie powinno być jedyne źródło. Nie mówimy tutaj o jakichś magicznych sztuczkach, tylko po prostu to nie. miasto musi mieć sensowną strukturę, zapraszającą, tak? Dokładnie, niewykluczającą. Niewykluczającą. I teraz można zadać pytanie, gdzie w tym jest Smart City? No właśnie. No właściwie Smart City jest w tym, żeby wspomóc podejmować właściwie decyzje. To znaczy, nie mówiłem jeszcze o różnych sieciach czujników, o danych miejskich, o sztucznej inteligencji. Te rozwiązania są bardzo ważne i one właściwie są po to, żeby pomóc decydentom podejmować decyzje, które będą skutkować w przyszłości tym, jak będzie się żyło naszym dzieciom chociażby. Czyli zbieramy dane na temat tego, jak zachowują się ludzie na ulicy, jaki jest stan infrastruktury. No dobrze, ale wiesz co, to teraz może tak, bo
Tutaj mamy takie założenie, właśnie takie, które ty wypowiedziałeś kilka razy. No ale może jednak będzie zupełnie inaczej. Taka scena mi się przypomina z legendarnego filmu. Mam na myśli Dzisiejsze czasy, film Chaplina. I tam jest taka scena, kiedy ten Charlie tam przy tej taśmie coraz szybciej się poruszającej tam przykręca jakieś śrubki. Ta maszyna, w ogóle ona go karmi, w ogóle wszystko ma być już taśmowe. I potem go karmi, ale okazuje się, że ona się psuje i wypadają śrubki, karmi go śrubkami. I to jest, no właściwie, no to jest bardzo mocna scena. I teraz być może ta technologia przejmie nad nami władzę. To nie jest tak, że my będziemy beneficjentami tego, co się stanie, tylko będziemy na usługach tej technologii i to jeszcze bardziej nakręconej, bardziej wysublimowanej, czyli jeszcze groźniejszej. Wydaje mi się, że tutaj miasta europejskie i jakby polityka europejska idzie w nieco inną stronę niż chociażby w Azji, gdzie to zagrożenie jest W Azji dużo jest większe. takie zagrożenie, w Europie nie? Czy zagrożenie jest zawsze? Pytanie, jak sobie jakby z tym radzą poszczególne kraje. Akurat w Europie jest Unia Europejska, która dosyć mocno dba o naszą prywatność. Jeżeli spojrzymy na to, że dzięki danym, które są zbierane przez miasta w sposób bezpieczny, w sposób zagregowany, anonimizowany, można podejmować lepsze decyzje, dzięki którym będziemy żyli w bezpieczniejszych przestrzeniach, no to myślę, że warto. Oczywiście przy zastrzeżeniu bezpieczeństwa. Ale czy miasta są do tego przygotowane? Czy są jakieś takie... Bo ty kiedyś masz taką ideę mózgu miasta, prawda? Musi być mózg miasta, żeby to miasto Smart City, inteligentne miasto w ogóle działało. Więc tam też powinna być w mózgu jakaś taka funkcja, no, kogoś takiego, kto zajmuje się tymi danymi, prawda? Jest wiele programów, które pozwalają miastom się przygotowywać, czy ta świadomość rośnie. I już w kilku polskich miastach powstały takie biura Smart City, biura miasta inteligentnego. Został powołany w zeszłym tygodniu pierwszy Chief Data Officer w Gdyni, czyli osoba, która będzie odpowiedzialna za otwieranie danych i za udostępnianie. W Gdyni? Tak, w mieście Gdynia. I to potwierdza tylko to, że musi być, na końcu jest człowiek, który z jednej strony jest odbiorcą korzyści ze Smart City, a na drugim końcu jest ktoś, kto wdraża te rozwiązania, zarządza nimi, żeby one były bezpieczne, ale też efektywne. Wróćmy do pracy. Może to będzie tak, że będą takie miasta, które służą do mieszkania i takie miasta, które służą do pracy. Czy to się jakoś ma do koncepcji Smart City? To byłoby bardzo groźne i od tego odchodzimy. Nawet odchodzimy od pomysłu, żeby miasto było podzielone na dzielnicę przemysłową, mieszkalną, bo to się nie sprawdza. Powinien być po prostu miks zagospodarowania i użytkowania przestrzeni miejskiej. Taka koncepcja miasta 15-minutowego. Chociażby, tak. To jest jakby, jeżeli to nie miasto, to chociażby dzielnica, tak? Czyli Gdzie wszystko jest w wszystko obrębie, w zasięgu 15 minut. jest lekarz, jest szkoła, jest park, miejsce rekreacji, jest miejsce pracy. Oczywiście nie wszyscy będą pracować w ramach jednej dzielnicy, ale jeżeli nawet ograniczymy o dużą część tą mobilność mieszkańców, to będą po pierwsze mieli więcej czasu na swoje pasje dla rodziny, a po drugie ograniczymy również wpływ miasta na środowisko, na jasne. emisje i tak dalej. To nie chodzi o wdrażanie technologii. Tak? My powinniśmy stosować nowoczesne rozwiązania zarządcze, organizacyjne, żebyśmy korzystali z tych wszystkich dobrodziejstw, smart office, smart home i tak dalej. Natomiast jest to pewne narzędzie, a nie cel do realizacji. No właśnie. Chodzi o to, żeby ta technologia była po coś i dla kogoś, tak? Jak rozumiem. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Naszym gościem Dziękuję był dzisiaj Szymon Ciupa, ekspert zajmujący się Smart Cities, czyli inteligentnymi miastami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W Vetrotech Saint-Gobain zajmujemy się produkcją wysokiej jakości szkła bezpiecznego stosowanego w sektorach budowlanym oraz transportowym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, kreujemy różne rozwiązania o różnorodnych funkcjach. W Vetrotech kierujemy się naszą nadrzędną misją bezpieczeństwo ponad wszystko. Bezpieczeństwo mienia, bezpieczeństwo życia ludzkiego. Miasta przyszłości to miasta przede wszystkim bezpieczne, w których ludzie czują się komfortowo. Kładziemy również nacisk na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Wspólnie z grupą Saint-Gobain podjęliśmy wyzwanie osiągnięcia neutralności emisji gazów cieplarnianych do roku 2050. Miasta przyszłości dla Vetrotech to miasta wolne od smogu i zanieczyszczeń.